Treści prezentowane w tym filmie służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie stanowią rekomendacji ani porad inwestycyjnych. Hej, tu Marek. Witam Was bardzo serdecznie na moim drugim filmie z cyklu Sekrety Ichimoku. Dzisiejszym tematem będzie prognozowanie przebiegu ceny, a szczegółowo identyfikacja fali N oraz jak wyznaczać zasięgi czasowe i cenowe. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za pozytywne komentarze, które dostałem od Was w odniesieniu do mojego pierwszego filmu i zachęcam również do polubienia tego filmu, jak i subskrybowania mojego kanału. Przebieg ceny w danym okresie, zarówno w trendach wzrostowych, spadkowych czy też konsolidacjach, możemy opisać za pomocą ruchów trójfalowych. Należy tutaj podkreślić, że koncepcja oparta na ruchach trzech fal w Ichimoku jest sprawą fundamentalną. Na wykresach cenowych możemy wyznaczyć niezliczoną ilość takich ruchów trójfalowych. Istotne jest, aby nie tylko skupiać się na falach w okresie krótkoterminowym, ale również średnio i długoterminowym. Porównanie tych ruchów pozwoli nam precyzyjniej opracować naszą prognozę. Dla pewnego uproszczenia zidentyfikowano 4 rodzaje ruchów trójfalowych. Będę je nazywał tutaj układami. Najważniejszym układem trójfalowym będą fale N, które mogą być zarówno wzrostowe, jak i spadkowe. Fale N są układami podstawowymi i najbardziej przez stosujących Ichimoku pożądanymi. Pojawienie się fali N oznaczać bowiem będzie, że cena znajduje się aktualnie w trendzie wzrostowym lub spadkowym. Kolejnymi 3 układami będą fale pośrednie typu P, Y i S. Pojawienie się takich układów świadczyć będzie o ruchach bocznych ceny, czyli konsolidacjach, a konsolidacje są potrzebne, aby słabnące trendy odzyskały swoją siłę lub też będą sygnalizowały nam możliwość odwrócenia się dotychczasowego trendu. Na ekranie mamy przebieg ceny w pewnym okresie czasu. Widać, że cena wzrastała do pewnego momentu, a następnie nastąpiło odwrócenie trendu. Postarajmy się teraz zidentyfikować na tym wykresie układy trójfalowe. Pierwszym układem trójfalowym będzie fala N wzrostowa. Kolejnym będzie również fala N wzrostowa. Początek tej fali da nam trzecia fala z pierwszej fali N wzrostowej, jak widać. Kolejna fala to fala typu P, czyli fala pośrednia. Tu jest dla nas sygnał, że nastąpiło chwilowe zatrzymanie trendu. Być może po to, żeby zebrać siły do dalszego wzrostu, albo tak jak w tym przypadku nastąpi jego odwrócenie. No i po fali typu P powstaje nam pierwsza fala N spadkowa i następnie kolejna. Jak zidentyfikować falę N? Powiedzieliśmy, że ona jest dla nas najważniejsza, więc musimy tutaj precyzyjnie wiedzieć, kiedy możemy klasyfikować dany układ trójfalowy do układu typu N. Przypuśćmy, że mamy jakiś impuls wzrostowy AB, cena dotarła do punktu B i zmieniła swój kierunek, podążając w kierunku punktu C. Jeśli cena nie zatrzyma się w punkcie C i będzie dalej kontynuowała spadki i w pewnym momencie przekroczy nasz punkt początkowy, czyli punkt A, to wówczas mamy informację, że mogą powstać albo fala Y, albo fala S, albo też może powstać fala typu N spadkowa, czyli nastąpi odwrócenie dotychczasowego trendu. Jeśli cena zatrzyma się w punkcie C, wówczas mamy informację, że być może utworzona zostanie oczekiwana przez nas fala N, a jeśli nie, no to duże prawdopodobieństwo jest, że powstanie wtedy fala P. Takim elementem koniecznym do tego, aby stwierdzić, czy
powstanie fala N, jest wybicie punktu B, czyli wierzchołka naszego ruchu ABC. W tym momencie mamy sygnał, że układ, który powstał, trójfalowy układ, który powstał, jest właśnie falą N wzrostową. Spójrzmy jeszcze raz całościowo na elementy, które pozwalają nam klasyfikować falę N. Widzimy tutaj, że mamy 3 punkty decyzyjne. Punkt, który jest wybiciem wierzchołka B, punkt C, czyli zakończenie korekty, oraz punkt kolejny, który jest wybiciem tutaj naszego dołka, czy początkowego punktu A. Obserwując te punkty, będziemy w stanie zawęzić obszar poszukiwań do konkretnych układów trójfalowych. Zanim przejdziemy dalej do omawiania naszych zasięgów czasowych i cenowych, chciałbym przedstawić w prosty sposób koncepcję, która posłuży nam do wyjaśnienia tego tematu. Przypuśćmy, że planujemy jakąś podróż. Wiemy, że na trasie naszej podróży nie ma za dużo stacji benzynowych, więc musimy na podstawie parametrów posiadanego przez nas samochodu określić, do jakiego momentu jesteśmy w stanie dojechać i w jakim czasie. To, gdzie jesteśmy w stanie dojechać, będzie określone poprzez pojemność baku, jak również średnie spalanie naszego samochodu. Kiedy tam dotrzemy, to z kolei będzie określone przez kolejny parametr naszego samochodu, czyli średnią prędkość, z jaką będziemy mogli się poruszać. Jeżeli nic nie stanie nam na przeszkodzie na naszej drodze, czyli nie złapiemy na przykład gumy albo nie wpadniemy w jakieś olbrzymie korki, no to powinniśmy dotrzeć do prognozowanego przez nas miejsca w określonym czasie. Podobnie będziemy postępować w przypadku prognozowania trzeciej fali z układu typu N. Mamy część, która jest dla nas znana, czyli mamy parametry zarówno fali pierwszej, jak i drugiej i na podstawie tych parametrów określimy sobie falę trzecią. Przejdźmy teraz do tematu, jak wyznaczać zasięgi czasowe. Zasięgi czasowe stanowią element tak zwanego małego Ichimoku. Przynajmniej z taką nazwą spotkałem się na różnych forach internetowych. Koncepcja szerzej przedstawiana przez wnuka wynalazcy Ichimoku i zakłada ona bardzo uproszczoną teorię czasu. Na ekranie widzicie układ trójfalowy, jest to fala typu N. Postaramy się teraz określić parametry, parametry czasowe, które pozwolą nam na określenie parametrów czasowych osiągnięcia punktu T. Pierwszym takim układem będzie równoważność czasowa pierwszej fali AB z pozostałymi dwoma falami, czyli BC i CD. Czyli nasz punkt D powinien wypaść w czasie równym czasowi potrzebnemu na sformowanie się pierwszej fali AB. Kolejnym układem będzie układ AB równa się CD, czyli zakłada on równoważność czasową pierwszej fali AB i trzeciej fali CD. Ostatnim układem będzie układ AC równa się CD, który zakłada równoważność czasową AB, BC
i fali trzeciej CD. Czyli czas potrzebny na sformowanie się dwóch pierwszych fal będzie czasem osiągnięcia punktu D, czyli czasem, w którym punkt D zostanie osiągnięty. Spójrzmy jeszcze raz na wszystkie zasięgi czasowe. Mamy 3 takie zasięgi. Będą one nam tutaj wskazywały ważne miejsca w czasie, do których może dojść trzecia fala z układu trójfalowego. Przejdźmy teraz do zasięgów cenowych. Pierwszym zasięgiem będzie zasięg NT. Wyznaczany on jest w następujący sposób. Mierzymy różnicę pomiędzy poziomami określonymi przez punkt C i punkt A, a następnie odmierzamy tą wartość od punktu C. Otrzymujemy wówczas zasięg NT. Kolejnym zasięgiem jest zasięg typu N. Tym razem różnicę określamy na podstawie punktów B i punktu A, i następnie, podobnie jak w poprzednim przypadku, odmierzamy tą wartość począwszy od punktu C. Zasięg typu V określamy na podstawie głębokości korekty, czyli różnicy poziomów B i C, i następnie odmierzeniu tej wartości począwszy od punktu B. I ostatni zasięg, zasięg typu E. Ponownie mierzymy różnicę pomiędzy punktem B i A i tym razem odmierzamy począwszy od punktu B. Otrzymujemy 4 takie zasięgi cenowe. Przejdźmy teraz do części praktycznej. Mamy tu wykres USD-JPY. Wyznaczmy sobie najpierw nasze fale, na bazie których będziemy wyznaczać zasięgi czasowe i cenowe. Zacznijmy od zasięgów czasowych. Określmy parametry fali pierwszej i fali drugiej. Widzimy, że fala pierwsza trwała 39 okresów, fala druga trwała 11 okresów, łącznie to jest 49 okresów. Przypominam, że niektóre świece liczone są podwójnie, także nie można tutaj sumować 39 i 11, bo byśmy mieli wtedy 50 okresów. Jedna świeczka, tak jak mówiłem, liczona jest podwójnie. No i na tej podstawie postarajmy się określić nasze zasięgi czasowe. Więc mamy tu pierwszy zasięg AB równe BD, kolejny zasięg AB równe CD i trzeci zasięg AC równe CD. Ok, przejdźmy teraz do wyznaczenia zasięgów cenowych. Wyznaczmy najpierw tutaj sobie istotne poziomy, na podstawie których będziemy te zasięgi określać. I tak pierwszym zasięgiem będzie zasięg N, czyli różnica poziomów między punktem B a punktem A, odniesiona od punktu C. Ta sama różnica odniesiona od punktu B da nam zasięg E. No i jeszcze głębokość korekty odmierzona od punktu B da nam zasięg V. Nie wyznaczam tutaj zasięgu NT. Dla mnie jest on mało istotny. Skupiam się tylko na tych 3 zasięgach. Zobaczmy teraz, jak zachowała się cena. Widać, że doszła ona do naszego zasięgu czasowego AB równe BD i praktycznie w tym samym momencie osiągnęła zasięg cenowy E. W którym momencie powinniśmy wejść w pozycję? Przy klasycznym ujęciu wejście w pozycję będzie w momencie wybicia wierzchołka B i widać, że te wybicie, czyli ten sygnał jest potwierdzony przez 2 dodatkowe sygnały świadczące o kontynuacji wzrostów.
będzie to sygnał Złotego Krzyża, czyli linia Kinjunsen przebita zostaje przez linię Tenkan-sen od dołu, jak również linia Chikou-span wychodzi ponad cenę. Bardziej agresywne podejście, czy zagranie, to by było zagranie tylko i wyłącznie na bazie sygnału Złotego Krzyża. Nie zawsze uda nam się zgrać tak idealnie zasięgi cenowe z zasięgami czasowymi. Czasami trzeba będzie zdecydować, w którym momencie zamknąć pozycję, czy też po osiągnięciu odpowiedniego zasięgu cenowego, czy też po osiągnięciu zasięgu czasowego. Do określenia prawdopodobieństwa osiągnięcia tych zasięgów, zarówno czasowych, jak i cenowych, będą nam tutaj służyły do tego linie Ichimoku. Szczególnie istotny będzie na podstawie tych linii określony poziom rynku, który będzie wskazywał, który zasięg cenowy będzie najbardziej prawdopodobny do uzyskania. Ale to już jest temat na kolejny film. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję, to wszystko na dzisiaj.